Portugalia zachwyca różnorodnością krajobrazów, od tętniących życiem miast po dziką przyrodę wysp. Wspólnie prześledzimy 10 najważniejszych atrakcji kraju, od Lizbony i Sintry aż po Azory, podając przy tym najistotniejsze informacje. A ten film powstał na podstawie 8 miesięcy, które spędziłem w tym pięknym kraju. Zapraszam do oglądania. Na początku Lizbona. To miasto w Portugalii ma po prostu piękne, wąskie uliczki, w których można się zatracić. Oferuje też świetne punkty widokowe, które dają zupełnie inną perspektywę na stolicę. Nad rzeką Tak wznosi się 28-metrowy pomnik Chrystusa Króla. Ona ma ponad 110 metrów, 1:1 kopia Jezusa, którego możemy zobaczyć w Rio de Janeiro. Stojąc na tamtejszym tarasie, dokładnie widać cały układ miasta z góry. W samym centrum warto odwiedzić Park Edwarda VII. Szeroka aleja prowadzi stąd wzrok prosto na rzekę Tak, a w pogodne dni widać nawet odległe wzgórza po drugiej stronie wody. Świetnym miejscem do zobaczenia jest też punkt widokowy Graça, z którego świetnie widać historyczne dzielnice i charakterystyczne czerwone dachy. A teraz pora na Sintrę. Jest to jedyne miasto w Portugalii na tej liście, w którym nie byłem osobiście. A moi znajomi bardzo ją polecają. Znajduje się około 30 do 40 minut samochodem z Lizbony i jest po prostu przepiękne. Jest to niemal bajkowe miejsce. Nad miastem góruje zamek Maurów, średniowieczna warownia wzniesiona przez muzułmańskich Maurów, pełniąca niegdyś funkcję strategicznego punktu obronnego nad Atlantykiem. W XIX wieku zamek został odrestaurowany podczas budowy sąsiedniego pałacu Pena, ale nadal imponuje rozmiarem i wspaniale wpisuje się w skalisty pejzaż Sintry. A teraz przenosimy się na południe, do słonecznego regionu Algarve. Znajdziecie tu formacje skalne Ponta da Piedade w okolicach Lagos, gdzie wysokie, wapniste klify stykają się z turkusową wodą. Znajdujemy się cały czas w obrębie tej latarni, no i po prostu jest tu niesamowicie. Specjalnie poczekaliśmy około 2 godziny, żeby pojawiła się złota godzina. Nie wiem, co mogę wam powiedzieć, to miejsce jest przepiękne. Najlepszą opcją jest jednak wynajęcie małej łodzi. Dopiero z poziomu wody widać prawdziwą skalę tych formacji. To bez wątpienia jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na portugalskim wybrzeżu. A teraz wyspa, na której możecie zobaczyć jeden z najpiękniejszych widoków na świecie, a mianowicie Madeira. To wulkaniczna wyspa, na której pogoda i krajobraz potrafią zmieniać się dosłownie co kilka kilometrów. Z jednej strony mamy surowy, pozbawiony drzew wschodni półwysep São Lourenço, gdzie szlaki poprowadzono tuż nad stromymi klifami. Z drugiej strony wyspa skrywa magiczny las wawrzynowy Fanal. Bardzo często spowija go gęsta mgła, przez co stare drzewa o poskręcanych gałęziach wyglądają jak scenografia do filmu fantasy. Koniecznie też trzeba wyjechać do Pico do Areiro, czyli jednego z najwyższych szczytów wyspy. A przy dobrych warunkach pogodowych będziecie spacerować ponad warstwą chmur, mając przed sobą tylko ostre skały i ocean. Madeira skrywa znacznie więcej atrakcji, a jeżeli chcecie je poznać, to zapraszam was na mój osobny film o Maderze. Na północy kraju znajduje się Bom Jesus de Monte, imponujące sanktuarium położone na stromym wzgórzu. Od razu rzucają się w oczy gigantyczne barokowe schody, które zygzakiem prowadzą aż pod same drzwi kościoła. Po drodze mija się też liczne rzeźby, kapliczki i fontanny, które według założeń miały symbolizować oczyszczenie przed wejściem do świątyni. Cały kompleks jest otoczony gęstym lasem, co daje przyjemny cień i wytchnienie w upalne dni. Na górę oczywiście można wejść pieszo, ale dla tych, co nie mogą albo im się nie chce, jest też kolejka. Ogólnie Braga to jest ciekawa miejscowość, ponieważ poza tymi schodami nie ma za dużo do zobaczenia w tym miejscu, ale te schody są na tyle zjawiskowe i przepiękne, że koniecznie warto tam zajrzeć. Azory. Wulkaniczne Azory to archipelag zagubiony na środku Atlantyku, a wyspa São Miguel to świetne miejsce na pierwszą wizytę na Azorach. Głównym punktem jest tu potężny krater wulkanu Sete Cidades, na dnie którego leżą 2 jeziora o różnych odcieniach wody. Surowy charakter wyspy czuć też w Ponta da Ferreira, gdzie możecie wykąpać w naturalnych basenach skalnych, podgrzewanych przez gorące źródła bezpośrednio w oceanie. Co ciekawe, specyficzny mikroklimat Azorów pozwala na uprawę roślin nietypowych dla Europy. Działa tu na przykład stara plantacja herbaty, na której zobaczycie cały proces produkcji i przespacerujecie się pomiędzy zielonymi krzewami.
Dzisiejsza Fatima to miejsce tętniące życiem, pełne pielgrzymów, turystów i niezwykłych miejsc do odkrycia. Fatima jest znana z objawień fatimskich. Jest to seria objawień, która miała miejsce od 13 maja do 13 października 1917 roku. I Kościół katolicki uznał te objawienia za autentyczne. Niezależnie od waszego podejścia do religii, skala tego kompleksu i tłumy osób z całego świata zbierające się na wieczornych procesjach na pewno zapadną wam głęboko w pamięć. Warto pamiętać o szczególnym związku Jana Pawła II z miejscowością Fatima, ponieważ zamach na papieża miał miejsce 13 maja 1981 roku, czyli w dokładną rocznicę pierwszego objawienia fatimskiego, które miało miejsce 13 maja 1917 roku. Porto to miasto potężnych mostów i charakterystycznych fasad wyłożonych kafelkami azulezos. Największe wrażenie robi żelazny most Dom Luis, który spina dwa brzegi rzeki Douro. Zaprojektował go uczeń słynnego Gustawa Eiffla, tego od wieży Eiffla, co łatwo zauważyć w nitowanej konstrukcji. Z jego górnego poziomu, którym można się oczywiście przejść, genialnie widać rzekę i zabudowę miasteczka Villa Nova de Gaia, gdzie leżakuje słynne wino Porto. Będąc w mieście, wejście też do kościoła świętego Franciszka. Z zewnątrz wygląda dość zwyczajnie, ale w środku ściany i ołtarze pokryte są taką ilością misternie rzeźbionego drewna ze złotem, że ten przepych potrafi odebrać mowę. A teraz widok, który razem z Łukaszem, pozdrawiam Łukasza, uważamy za najpiękniejszy widok w Portugalii kontynentalnej, a mianowicie widok na falę. And is this monster wave the biggest ever taken on by a woman surfer? Nazaré to dawna osada rybacka, która dziś znana jest jako światowa stolica ekstremalnego surfingu. Ze względu na głęboki podwodny kanion, fale osiągają tutaj monstrualne rozmiary, często przekraczające 20 metrów wysokości. W moim osobnym filmie opisałem zresztą bardzo dokładnie, dlaczego powstają tu aż takie potężne zjawiska. Warto wiedzieć, że to właśnie tutaj pobito rekord Guinnessa w surfowaniu na najwyższej fali świata. A najlepszy punkt obserwacyjny znajdziecie tu na Cyplu, tuż przy forcie. A naszą podróż kończymy w Aveiro, które przez swoją gęstą sieć kanałów często nazywane jest portugalską Wenecją, ale moim zdaniem trochę nad wyrost. Warto wsiąść tu do tradycyjnej płaskiej łodzi Moliseiru, żeby z perspektywy wody obejrzeć architekturę miasta. A zaledwie kawałek dalej od miasta leży wybrzeże Costa Nova, znane z bardzo fotogenicznych drewnianych domków. Kiedyś rybacy trzymali tu w nich swoje sieci, a dziś ich ściany pomalowane są w jaskrawe pionowe pasy i muszę przyznać, że to jest bardzo fotogenicznie. A Aveiro słynie też ze swojej przekąski, o której możecie dowiedzieć się w większym filmie o Aveiro na moim kanale. A teraz miasto, w którym spędziłem najwięcej czasu, ponieważ studiowałem tam na uniwersytecie. Coimbra to dawna stolica Portugalii i tętniące życiem miasto studenckie. Jego serce to jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie, gdzie do dziś spotkacie studentów w czarnych pelerynach, które zainspirowały autorkę Harry'ego Pottera. Jeżeli będziecie w Coimbrze na początku roku studenckiego, zobaczycie coś mega dziwnego, mianowicie starsi studenci robią tak zwane kocenie młodszych studentów i na przykład w Halloween, idąc ze stołówki, zobaczyłem młodych studentów przebranych w maski zwierząt, którzy klęczą i są wyzywani przez starszych studentów. Tak, to brzmi dziwnie, ale to jest rzecz taka, która nie jest groźna dla nich i to jest jakby taka kultura ich, więc to nie jest nic negatywnego tak bardzo. No, na pewno to jest ciekawe do zobaczenia. A na koniec małe przypomnienie. Z każdej atrakcji, którą podałem w tym filmie, poza Syndrom oczywiście, macie osobny odcinek na kanale, w których możecie dowiedzieć się znacznie więcej o tych atrakcjach. Dziękuję za oglądanie.